Siemka, ja jestem Odachu i witam was w kolejnym przedpremierowym rozdziale mangi Smok Piłka Zniszczę. Mała, czy gniotek pękł w salonie? Mała wygląda jakby gniotek pękł w salonie i bała mi się o tym powiedzieć. Smok Piłka Zniszczenie, Smok Piłka Destrukcja, Smok Piłka Anihilacja. Tak naprawdę chodzi o Dragon Ball Hakai. Rozdział 44 nawet się jeszcze nie pojawił na stronie, a my już czytamy rozdział 45. Podziękowania kieruję w stronę Gustavo, autora mangi, który udostępnia te rozdziały przedpremierowo. I oczywiście tradycyjnie dziękuję też Piotrkowi, który te rozdziały mi podsyła, bo on z Gustavo koresponduje. Także Dioran, The Sentinel. Sentinel, czyli strażnik, wartownik. Dioran prawdopodobnie to jest imię. Pamiętacie, jak skończył się ostatni rozdział? W ostatnim rozdziale tknęliśmy praktycznie wszystkich interesujących wątków, czyli świata tego niebiańskiego, w którym obecnie są Piccolo, Gohan. Oni tam będą trenować pod okiem Yamoshiego. Gohan pod okiem Yamoshiego. Paikuhan poleciał z Piccolo na pustynię. Widzieliśmy też wątek Goku, który jest teraz jako Turles na planecie Vegeta w przeszłości i tamten wątek Saiyan też został podjęty, no ale to, czym zakończyliśmy ostatni rozdział, to sprawiło, że aż wypadłem z kapci. Broly kontra Vegeta, ta walka się zakończyła. Ja zresztą nie będę streszczał wam ostatniego rozdziału, przejdziemy sobie od razu do tego. I dobra informacja dla was jest taka w zasadzie słodko-gorzka, bo ten rozdział jest długi. To jest dobra informacja, to nie jest króciutki rozdział pokroju 30 czy 40 stron, tylko ponad 60 stron. A to oznacza, że tych stron jest na tyle dużo, że w połowie sobie zrobimy przerwę, ale mniej mojego bajdurzenia. Jesteśmy w niebiańskim świecie, w mitycznym lesie, czyli w miejscu, w którym, z tego co pamiętam, Yamoshi poleciał z Gohanem, tylko nie do końca pamiętam... Dobra, teraz sobie przypomniałem. Przecież Ikarus, był tutaj inny Ikarus, który nazywał się... To jak z mojego snu. Hikari. Prawda? Tak jest. Hikari. Ten mały gość to Hikari. Twój pierwszy partner treningowy. Han? To chyba nie zostało przetłumaczone z portugalskiego, ale prawdopodobnie chodzi o... Co? Chyba że Gohan jest na tyle kulturalny, że się przedstawia i mówi Han. Jestem Han, mam na imię Gohan, a konkretnie Son Gohan, ale możesz do mnie mówić Han. I w jaki sposób on pomoże mi trenować? Ten mały pulpet. Pudliszki, pulpet wam uciekł. Pierwszym etapem twojego treningu będzie złapanie i poskromienie tej kreatury. Jeśli uda ci się to zrobić... Aha, zapomniałem, że to się czyta od prawej do lewej. Yamoshi najpierw mówi, to bardzo proste. Pierwszym etapem twojego treningu będzie złapanie i poskromienie tej kreatury. Jeśli uda ci się to zrobić, przejdziemy do następnego etapu. Żartujesz sobie, prawda? Ale jest tylko delikatnym cub to jest, że szczenie? Może chodzi o to, że jest małym cub. No, że młody. O, naprawdę? Yamoshi uśmiecha się pod nosem, bo on wie, że Hikari zaraz sprawi, że Gohan będzie so broken. Prawdopodobnie 10% z was skojarzyło o co mi chodzi, ale nieważne. Slowly? Hikari leci w stronę Gohana. Widzę tutaj naprawdę po budżecie poleci, chociaż nie. Są dwa kadry. Na jednym Hikari ma skrzydełka na dole, na drugim ma skrzydełka na górze, ale wygląda to tak, jakby młody dinozaur był bardzo spokojny i bardzo zaspany nawet bym rzekł. Więc dlaczego nie spróbujesz? Mówi Yamoshi do Gohana, przed którego twarzą właśnie Hikari lewituje, pokazuje mu język, śmieje się Gohanowi w twarz, ten próbuje go złapać, ale wygląda na to, że dinozaur miał jakieś jeszcze asy w rękawie, bo tutaj to wygląda tak, jakby on nie tyle, że był szybki, co miał jeszcze jakieś dziwne umiejętności, zmienia się dosłownie w hubę-bubę. Gohan nie jest w stanie go złapać, a on wygląda jak jakaś postać z bajki dla dzieci, jak kurwa rybka Mini-Mini, tylko że to nie rybka. Pamiętacie, jak Mini-Mini się kończyło i rybka zasypiała na bąblu? To był najsmutniejszy moment dnia. Gohan nie jest w stanie złapać małego Hikari. Totalnie się kompromituje. No to jest wreszcie kompromitacja. Totalna kompromisacja. Kompromitacją! Można byłoby nawet rzec. Gohan ląduje na brzuchu, Hikari się śmieje mu w twarz. Hej, głupku, pozwól mi cię obraził go Gohan nie w swoim stylu. Zwłaszcza, że Hikari przypomina Ikarusa. A Hikari po japońsku to światło. A Ikarus to... nie wiem. Hej, głupcze, pozwól mi się złapać, zanim cię przez przypadek zranię, mówi Gohan, który być może trochę powstrzymuje się, no zresztą cały czas jest w swojej bazowej formie.
Chociaż te włosy są rysowane bardziej jak Ultimate, ale to nie wiem jak tutaj Gustavo to chciał zobrazować, czy bierzemy pod uwagę, no to się dzieje po sadze Superhero, więc być może tutaj ta fryzura Gohana sugeruje, że jest on w formie Ultimate, nie wiem, zresztą nieważne. Hikari jest zezłoszczony, wygląda na to, że rozumie po polsku. I feel like garbage. Albo po portugalsku, albo po angielsku. To nie zmienia faktu, że Hikari zezłoszczony rusza w stronę Gohana, ten wykrzykuje wykrzyknik i jest trafiony! Ale widzicie? Przyszła kryska na matyska. Pamiętacie jak Gohan uderzył z dynki Radica? Teraz tak samo otrzymuje z dynki od Hikariego. Jest wyrzucony hen daleko, trafia w skałę, aż wypluwa krew. Gohan pokonany przez małego szczeniaka dinozaura, aż nie chcę myśleć co by się stało, gdyby Gohan walczył z ojcem Hikariego. Co jest? Jak taka mała rzecz może być taka silna i taka szybka? Gohan ledwo co wstaje z kolan. Tutaj, w niebiańskim świecie wszystko jest boskie. Nawet zwierzęta są bogami. Jeśli byłbym tobą, nie lekceważyłbym nawet robaka w tym miejscu. Przyznam, że jest to dość ciekawy zabieg. Nawet zwierzęta są boskie. To oznacza, że prawdopodobnie nawet małe mrówki dysponują boską ki. A to oznacza, że są znacznie silniejsze niż ich ziemskie albo w ogóle śmiertelne odpowiedniki. Więc jestem w stanie zrozumieć to, dlaczego Hikari jest tak silny. Chociaż muszę przyznać, że wygląda to groteskowo, jak Gohan dostaje od małego dinozaura, dosłownie syna Tabalugi dostaje taki oklep i to jeszcze gościa, który przypomina jego przyjaciela Ikarusa. Chociaż Ikarusa nigdy w mandze nie było, nad czym ubolewam. Sprawiedliwość dla Ikarusa. Flap, flap, flap. Ikarus macha skrzydełkami, unosząc się w powietrzu. Poza tym bądź ostrożny ze środowiskiem, ponieważ wszystko tutaj jest bardzo wytrzymałe. Nie myśl sobie, że złamiesz drzewa czy kamienie tak łatwo jak na swojej planecie. To jest ciekawy zabieg, być może jest to pewnego rodzaju wymówka, bo nie chciało im się po prostu rysownikom cały czas rysować dziur w ziemi, złamanych drzew i tak dalej. Więc wygląda na to, że Gohan jak trafi w skałę, to po prostu ta skała będzie dalej rysowana w całości. Nie będzie trzeba rysować odłamków. No, mimo wszystko uważam, że jest to dość ciekawy zabieg, bo nasi bohaterowie nie są osłabieni, ale wzmocnienie tego miejsca, no fakt, że jest to miejsce tak wysoko postawione w hierarchii tego multiversum, jest w stanie usprawiedliwić to, co tutaj Yamoshi mówi. Gdyby było tak, że to byłoby zwykłe inne miejsce, to mielibyśmy trochę powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o świat Kaioshinów. Niby świat Kaioshinów, śmiertelnicy nie mogą tam przyjść, chwilę później walka z Kid Buu się tam dzieje, cała planeta jest prawie zniszczona i nie mamy w ogóle różnicy między zwykłym światem a światem Kaioshinów. Tutaj jest różnica i to mi się podoba. Ale Gohan wygląda na to, że nie mówi jeszcze ostatniego słowa. W takim razie po prostu się przetransformuje i nie ma mowy. Transformacje są zabronione. O, przynajmniej Yamoshi odpowiada na moją zagwozdkę. Musisz zaadaptować się do tego miejsca używając swojej podstawowej mocy, bazowej. Czyli Gohan jest w bazowej formie, nie jest w Ultimate. Ale panie, jeśli nie mam okularów, ani nie jestem przetransformowany, ledwo widzę. Cóż, to jest wspaniała wiadomość, mówi Yamoshi. To sprawi, że twój trening będzie jeszcze lepszy. Co? Mam wrażenie, że ten moment gagowy jest idealną okazją, żeby zrobić tutaj cięcie i przejść do następnego wątku. Nie czytałem tego rozdziału wcześniej, bo nie czytam rozdziałów wcześniej, ale moment, w którym, wiecie, dzieje się coś szokującego, albo Gohan po prostu krzyczy "Co?" Idealne cięcie. No proszę Państwa, to jest oczywista oczywistość. No dobrze. W międzyczasie, w równoległym wymiarze, na Desert of Perdition. Nie pamiętam, co oznaczało słowo Perdition, ale zaraz zapytam pana tłumacza Google. Perdition. Zatracenie. Zatracę się w twoich oczach. Chyba nie chodzi o żadne miłosne zatracenie, chociaż mamy tutaj dwóch zielonych ogórków, pasują do siebie. To nie zmienia faktu, że nie jesteśmy tutaj po to, żeby Piccolo i Gohan romansowali ze sobą. Nie wiem w ogóle, w jaki sposób rozmowa zeszła na ten temat. Przepraszam. Chodzi o trening. Piccolo widzi wielką burzę piaskową. Co to jest za miejsce, Pajkuchanie? To jest Desert of Perdition, co oznacza pustynia zatracenia. Naszym celem, fajnie, że Pajkuchan towarzyszy Piccolo, że to nie jest tak, że Piccolo został rzucony do paszczy lwa i będzie tylko obserwował. Zobaczcie w ogóle, jak Pajkuchan śmiesznie wygląda. Jak kciuk Stracciatella. Naszym celem jest dotarcie do centrum tej pustyni. I co jest tam takiego ważnego? Pyta Piccolo. Coś niesamowitego. Ale myślę, że to jest ten typ rzeczy, którą lepiej, żebyś zobaczył na własne oczy, niż żebym ja tobie o niej opowiadał. Jesteś typem, który naprawdę lubi zagadki, prawda? Myślę, że oni się dogadają. Piccolo i Pajkon
Pajkuchan, Pablo Kucharski. No dobra, w takim razie zaufam ci, ale czy nie byłoby lepiej poczekać, aż ten sztorm przejdzie, zanim będziemy kontynuować? Burza piaskowa nigdy nie przechodzi na pustyni zatracenia. Jest wieczna. Działa ona jako ochrona tego miejsca. Ochrona przed czym? Przed tym, co mam zamiar ci pokazać. Ale zagadki! Pajkuchan dosłownie jest tajemniczy. Miałem na studiach takiego kolegę, Janka, który miał ksywę tajemniczy. W zasadzie no nie miał ksywy tajemniczy, ale tak na niego czasem mówiliśmy, bo on to był taki kuźwa Kasanowa, powiem wam, i nigdy się nie chwalił takimi rzeczami. No tajemniczy taki właśnie. No jest tutaj Pajkuchan podobny typ człowieka. Z tego co mówisz, wygląda na to, że ta pustynia została stworzona, żeby chronić to miejsce. Jeśli to prawda, tam musi być coś naprawdę specjalnego. Skup się uważnie, Piccolo. Jest bardzo łatwo zgubić się w tej burzy. Więc nie odchodź ode mnie nawet na moment. Dobrze, że tutaj nie ma Goku, bo on miałby bardzo łatwo. Gdyby nawet się zgubił od Pajkuchana, to mógłby użyć kij, żeby znaleźć, żeby się przeteleportować za pomocą błyskawicznej transmisji. Chyba że się okaże, że chociaż Piccolo też jest w stanie wyczuwać kij, więc mógłby pójść w kierunku Pajkuchana, ale może jest tak, że ta pustynia też jakby zaburza wyczuwanie kij. Wow. Nie powiedziałbym, że hashtag Adacho prorok, ale hashtag jesteśmy na dobrej drodze. Masz rację, nie mogę wyczuwać boskiego ki, więc jeśli stracę cię z oczu, będę w wielkich tarapatach. Piccolo mówi o tym, że nie jest w stanie wyczuć ki. Ja zapomniałem o tym, że Pajkuchan ma boską ki, więc no tutaj się pomyliłem, ale faktycznie został poruszony podobny temat. Nawet jeśli byłbyś w stanie... Jak on to robi? Jak on to robi, że on wszystko przewiduje? Hashtag Adacho prorok! Nawet jeśli byłbyś w stanie wyczuwać boską ki, piaski, pustyni zatracenia posiadają magiczne właściwości, które zaburzają ten zmysł, więc poszukiwanie kogokolwiek za pomocą ki jest tu niemożliwe. Wiecie co? Nie będziecie mi wierzyć. Jakby możecie mówić co chcecie. Ja naprawdę nie wiedziałem, co tu się będzie działo. Kto ogląda moje filmy od lat, ten wie, że bywały momenty prorockie. Rainbolt też tak czasem gada, jak poznaje Senegal po gradiencie i mówi, możecie mówić, że cheatuje. Nie mam dowodów na to, że nie cheatuje. Zwykłe zmysły są tutaj ograniczone. Jako, że burza zaburza naszą... Jako, że burza zaburza naszą wizję, nasz węch ze względu na piasek, ogranicza nasz słuch ze względu na wiatr. Innymi słowy, jeśli się tutaj zgubisz, prawdopodobnie nigdy już mnie nie znajdziesz. Albo nie znajdziesz tego portalu. Pablo jakiś taki dojebany się tutaj stał, no nie? Taki kark mu się pojawił. Portalu, który rzecz jasna jest jedynym wyjściem z tego miejsca. I w jaki sposób znasz to miejsce tak dobrze, że chcesz się zapuścić do jego centrum razem ze mną? There was a time... Była taka piosenka. Jest nadal Guns N' Roses. There was a time... Wow! Kiedy ja się tu zgubiłem, był pewien raz, kiedy ja się tu zgubiłem, mówi Pablo. Jak wyszedł? Zresztą nawet nie ma nosa, więc nawet nie mógłby wąchać. Uszy ma... Ale uszy ma dobre. Zobaczcie, jakie ma uszy dobre. Pewnie słuchał i usłyszał. Więc jest szansa na wyjście nawet pomimo zgubienia się. Tak, jeśli masz kilka milionów lat życia, żeby poświęcić na to. Po tym jak się zgubiłem, inni bogowie powiedzieli mi, że spędziłem tutaj około 7000 lat. 7000 lat, wykrzykuje Piccolo. I tutaj też byłby dobry moment, żeby się okazało, że przechodzimy do innego wątku. Ale nie przeszliśmy. Tak. Ale przynajmniej pomogło mi to nauczyć się kilku rzeczy odnośnie tego miejsca. Poza tym, to co odkryłem tutaj było warte całego tego czasu i całego tego zachodu i trudu. No dobra, w takim razie pokaż mi, co jest tak ważnego w tym miejscu, mówi Piccolo. Idźmy, lepiej się mnie złap, żebyś się nie zgubił, mówi Pajkuchan. Piccolo łapie Pajkuchana i wchodzą do pustyni zatracenia. Ale jazda. No to w takim razie, czy to jest takie trudne, żeby przejść przez to? No nie wiem, bo nie wiem co jest w środku, ale weszli tam, powiem wam, że na totalnym chillku. Ja gdybym był Piccolo, to bym chyba Pajkuchana objął od tyłu, bo jak coś go trafi, no to puści ramię Pajkuchana i potem już może być krucho, a tutaj jakby go trzymał mocno, albo najwyżej na barana mógłby mu wejść. Co za problem, Pajkuchan jest silny. Jesteśmy na planecie Virusa, we Wszechświecie VII. Walka Broliego i Vegety została zakończona. Dostaje liścia Broli. Od Chilej chyba. Hej Broli, wstawaj, a Chilej miała być zabita. Chilej i Lemo! Oni żyją, czyli to była tylko iluzja.
Czas to iluzja. Chillaj, Lemo, jesteście żywi! Hej, Broly, uspokój się. Gniecisz mnie swoimi cycami. W ten sposób tym, który nas zabije, będziesz ty. Ale jakim cudem? Widziałem, jak umieracie. To była część mojego planu, mówi Vegeta. Nawet jeśli wyglądało, że ich zaatakowałem, w rzeczywistości tego nie zrobiłem. W ostatnim momencie byli ochronieni i ukryci przez Whisa. W ten sposób puściły twoje wszystkie zwieracze i mogłeś uwolnić swoją prawdziwą moc. To był tylko plan Vegety. Kto się tego nie spodziewał? No myślę, że gdyby się okazało, że Chile i Lemo naprawdę zostali zabici przez Vegetę tylko po to, żeby w jakimś sparingu on odpalił pełną moc, to byłby tak zwany overkill. Trochę dosłownie. Ale my o tym nie wiedzieliśmy. Tak, przestraszyliśmy się, mówi Lemo. Ale ważną rzeczą jest to, że widzieliśmy twoją prawdziwą moc. Więc teraz wiemy, jaki trening będzie ci najbardziej odpowiadał, mówi Whis. Broly, twoja moc jest naprawdę niesamowita. Takie słowa od anioła usłyszeć? Broly, ja bym się cieszył na twoim miejscu. Nawet pomimo tego, że Vegeta trenował przez ten cały czas tutaj z pomocą Lorda Beerusa i moją, podczas tej walki udało ci się mu dorównać. I nie tylko to, stałeś się nawet silniejszy po tym, jak cię uleczyłem. Myślę, że... Nie no, Broly jeszcze przeżył Zenkai Boosta? Nie wierzę. Nie wierzę, Broly przeżył Zenkai Boosta, przecież on zaraz będzie... kurwa nowym Zeno. Wierzę, że to ze względu na niesamowitą naturalną zdolność Saiyan do rośnięcia w siłę po doświadczeniu przebywania blisko śmierci. Teraz jesteś nawet silniejszy niż Vegeta. Vegeta. No nie, Vegeta spada w rankingu mocy za nowicjusza. Jeszcze kurwa... Może powiecie mi, że Chillay i Lemo też przeżyli Zenkai Boosta i są przed Vegetą. Ale ja się nie wstydzę tego... Jestem wierny Vegecie do samego końca. Masz rację, czuję się silniejszy. Ale czy to samo nie stało się z tobą? Broly pyta Vegetę. Nie. Ludzie tacy jak ja, którzy wytrenowali swoje ciała do swoich limitów, nie mogą przechodzić przez ten cykl. To samo tyczy się Kakarota. Ale wyczuwając swoją moc, jestem w stanie stwierdzić, że... O, czekaj. Jestem w stanie stwierdzić, że twój wzrost nie był aż tak wielki jak mój czy Kakarota w przeszłości. Prawdopodobnie dlatego, że twoje ciało dopiero się rozwija. A nie, ja źle przeczytałem chyba. Twoje ciało jest już bardzo wykształcone, więc nie ma dalszej przestrzeni do tego, żebyś ewoluował. Czyli chodzi o to, że Broly jest już na tyle silny, że Zenkai Boost, mógł go wzmocnić, ale nie aż tak bardzo jak na przykład Goku czy Vegetę podczas sagi Namek, bo oni nawet nie zbliżyli się do sufitu swojego potencjału. W przypadku Broly'ego widzieliśmy, że on używał swojej pełnej mocy, więc i to jeszcze w transformacji, więc umówmy się, że ten Zenkai Boost mógł go wzmocnić, to na pewno przerzucił go w rankingu nad Vegetę, ale akurat uważam tutaj, to tak już poważnie mówiąc, za coś naturalnego. Broly jest anomalią, więc umówmy się, że jest to normalna sprawa. Jesteśmy w połowie rozdziału, także tutaj zrobimy sobie krótką pauzę, oczywiście następną część tego rozdziału niedługo wam wrzucę. Jeśli wam się podobało, mam nadzieję, że wam się podobało, proszę, zostawcie lajka, zostawcie suba, jeśli tego jeszcze nie robicie, napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie, co będzie w środku pustyni zatracenia. Co tam znajdzie Piccolo z Pajkuchanem? Co tam takiego jest? Coś niebezpiecznego najprawdopodobniej. To jest wątek, który z tych trzech, które tutaj widzieliśmy, intryguje mnie najbardziej, chociaż jestem ciekaw waszego zdania odnośnie tych trzech wątków, które tutaj zobaczyliśmy. Być może w dalszej części tego rozdziału jest coś jeszcze tyczącego się Goku i jego sajeńskich perypetii. Natomiast póki co, tak jak mówię, krótka pauza. Cieszę się, że możemy czytać to przedpremierowo. Tak jak mówię, nawet jeszcze poprzedni rozdział nie jest na stronie Dragon Ball Hakai. Także fakt, że widzimy to tutaj wszyscy, jest wielką przyjemnością, jest wielkim zaszczytem. Jeszcze raz, Piotrek, dziękuję. Gustavo, obrigado. Wam wszystkim dziękuję za oglądanie i życzę wam miłego, spokojnego dnia. Dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.